Yo. Jadę właśnie do Kuby zawieźć mu brakującą część do silnika, czujnik temperatury oleju. I dzisiaj naszym zadaniem jest przywiezienie silnika do nas na garaż i będziemy powoli go przymierzać w budzie. Dobra, dojechaliśmy do jaskini zła, gdzie rodzi się silnik Kuby. Siemano. Siemano. Jo. Jaki czysty. O cię pierdziele. Jeszcze nie jest czysty. To wygląda czysto. Pierwszy pomagier. Pierwsza klasa. Mistrz ceremonii. Dobra, pomagam dalej. Tu jest wstępnie przygotowane serduszko. Majster, opowiedz, co zrobiłeś. Wstępnie przygotowaliśmy motor pod turbo. Została zmieniona miska olejowa przede wszystkim. To czekaj, pokażemy. Da radę obrócić? Da radę obrócić. Są też nowe łapy, żeby to wszystko siadło we 46. Trzeba było na patencie zrobić pompę. Wszystko przesunięte zostało do przodu, ile się da. To jest nowa pompa oleju, nowa miska olejowa, tak? Tak, dokładnie. Mamy stare do pokazania? Leży wszystko tutaj. A pokażesz tak, żeby było widać? Tu jest stara pompa, która się rozkręcała. Okazało się, to wszystko było odkręcone. W misce leżały śruby. Taki prezent mały był w misce, 8 śrubek od pompy oleju. Alto Classic M60. Tu jest dolna część miski olejowej Tam z tyłu leży. i tu jest druga dolna część, ta większa. No dobra, co mamy dalej? Są parę nowe graty. W misce dodaliśmy dwa spływy pod dwie turbiny. Tutaj pokażemy spływik. To jest jeden. Jeden spływ, Tak jest. Pod Drugi turbo. Jest, drugi jest tutaj. drugi spływ pod turbo. O, Tu jest kompresor i tu jest turbina. nie tak, jest nowa pompa wody, cała założona. Są też czapki ogarnięte, ładne, nowe, pomalowane, wypiachowane. Pomalowane. Tu przyjdzie magiczne koło zamachowe, które trzeba jeszcze zrobić i flasza do skrzyni biegów. No i tak, i teraz zostało nam tylko założenie kolektora dolotowego, nowe czujniki stuku są, które będą sprzedawały sygnał do EMU. Trzeba wyrzeźbić adapter jeszcze pod alternator i nową pompę wspomagania też założyć, do której też trzeba po prostu stworzyć adapter. No i na razie to było chyba na tyle. A, no to jak mamy tu graty, część gratów, to możemy sobie powiedzieć coś więcej. Do kolektora jeszcze zrobiłem zaślepki na tył. Tu jeszcze przyjdą krótce do podciśnień. To tu jest kolektor sący, Tak. a tu jest skrzynia 3.0 diesel. 3.0 diesel, bo już ktoś kiedyś pytał w komentarzu, to wam powiemy. 3.0 diesel E46. Taka skrzynia biegów będzie do tego silnika połączona adapterem. Dokładnie tak. No. No, tu są graty, które się aktualnie składają. Artystyczny nieład. Składamy i zwozimy to do nas na garaż. Wyrzucamy stare świeczki i wkładamy nowe irydowe. Chyba tak. Silnik dojechał. Kurde, flanszy nie wziąłem. Kuba nie wziął flanszy. Trzeba będzie wrócić. Ale co, na początek wyjedziemy dzikiem i wrzucimy silnik na drugą część garażu. Do tego musimy odpalić dzika i zrobić miejsce.
naszym dzisiejszym zadaniem będzie włożenie tego oto silnika spod kocyka. Niemiec płakał jak sprzedawał do budy. Pierwszy etap belka. Poli już jest, pi razy drzwi. Zamontowaliśmy belkę, teraz przymierzymy wstępnie silnik. O, dobra. Siedzi? Pierwsza łapa załapana. Przysunę teraz motor do grodzi. Nie się da. Wstępnie motor siedzi na swoim miejscu. Możecie sobie zobaczyć, ile zostało miejsca z tyłu, jak jest usadowiony w budzie. Myślę, że siadł ciekawie, fajnie jest cofnięty. Tak naprawdę przymierzyłem go, żeby zobaczyć, ile mam miejsca na kolektory wydechowe. Jest go całkiem sporo, więcej niż we 30. Wyprowadzamy rurę z kolektora do przodu, co byśmy mogli założyć sobie turbiny w tym miejscu. Jak widzicie, jest sporo tego miejsca. Planuję też wyprowadzić sobie kominy do góry z maski, żeby było jak w dziku. Trochę to skopiuję, bo jest to zajebistą opcją. Wygląda to bardzo ciekawie i mi się to podoba. Więc tak, co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Mogę wam pokazać jeszcze, jak wygląda tworzenie takiego kolektora wydechowego. Tu mam flansze, które sobie kupiłem. Flansze wyglądają tak. Są dosyć grubej stali. Będziemy tutaj, przespałam kolanko jedno, tu wyprowadzę inne rurki do góry. Jeśli chodzi o spawanie takiego czegoś, specjalnie to robię na głowicy starej od dzika, ponieważ spawy oddają bardzo dużo ciepła, a flansza musi być przykręcona do spawania, co by się nie zwichrowała. A kiedy spawamy taką flanszę, znaczy taki kolektor, musimy spawać też go nie jednym ciągiem, tylko musimy sobie robić to po 2 cm, przechodzić do następnego gniazda, 2 cm i tak dalej. Po kolei, później wracać do pierwszego gniazda, co by też ta flansza po prostu się nam nie powyginała od ciepła. No i co, masz tego montażu? No masz. No to jedzie. No dobra. Lecimy z komentarzami od was. A jest ich mega dużo, bo prawie że 500. Jesteśmy w lekkim szoku. Wow. No szok mega. Dziękuję za komentarz każdy. Pierwszy komentarz od subskrybuj mnie. Mam propozycję, żebyście w odcinkach z budowy driftowozu podawali przybliżone koszty. Spoko. Myślę, że to bardzo dobry pomysł i fajna opcja. Staramy się to, co możemy, po prostu też rzucać kwotę, co ile kosztowało. Kolejne pytanie. Jest strasznie dużo propozycji na temat nazwy Kuby auta. Guziec, naplet, szerszeń, warchlak. To musimy jeszcze przekminić, bo jest tego za dużo, żeby to tak na raz tak, powiedzieć. żadna z tych nazw mi się nie podoba. Więc macie nadal pole do popisu. Dokładnie. Ja się nie wcinam. Ja mam jedną nazwę, ale może jak ktoś trafi, to wtedy powiem ją dopiero. Dorek, to jest fajne, ciekawe pytanie. Zadał je QE-Alt. QE-Alt. Dlaczego nie kupisz gotowego projektu jak Paweł? Bardziej opłaca się finansowo kupić gotowy projekt i zmodyfikować go pod siebie. Rzadko proszę o łapki, ale tym razem chciałbym, aby chłopak zaoszczędził sobie trochę floty. No, Kuba, dlaczego? to odpowiadając na to pytanie, moja decyzja była prosta. Po pierwsze, mam zajawkę na to, żeby składać auta. Po drugie, nie mam takiej ilości pieniędzy, żeby po prostu kupić jeden gotowy projekt, tylko co jakiś czas, jak coś zarobię, więcej odłożę, to po prostu mogę wrzucić w auto i po prostu tak robię, składam go etapami. I też będę miał to, co chcę mieć, tak? I złożone przez siebie samego. I mam z tego mega satysfakcję. No i to mi się wydaje, że też fajną opcją jest to, że Kuba wie, co zrobi, a nie, że kupi i się dowie po jakimś czasie, co wyszło tak naprawdę i co nie było jak to jest złożone dorobione. i- A przy okazji mamy fajne odcinki dla was, co myślę, że też jest spoko opcja. Możecie mnie wspierać, oglądając to. Dokładnie. Trzymajcie kciuki. Dobra, dalej. Bestia Kozak. Co do nagrywania elektryki można zastosować mocowanie GoPro na głowę. Szymon napisał.
To jest dobry pomysł, w sumie nie rozkminiliśmy tego wcześniej, chociaż dostaliśmy graty. Tak, jak będzie No. okazja, to po prostu będę zakładał takie mocowanie do GoPro i po prostu postaram się wam to jeszcze lepiej pokazać, co robię. Więc będą nagrywki z czachy i z klaty. Tak jest. I dalej. Tu są nazwy. Ile mocy chcecie wyciągnąć z tej E46? Benio, Jak najwięcej. jak najwięcej. Ile się da. Zobaczymy. Nie wiem, ile będzie. Strzelam. Nie będę strzelał. Ale powiedz zakres, Zakres obstawiam, że może być... chciałbym, żeby było od 450 w górę. Koniuta? A Newta, żeby było ponad 700. To było zajebiście. Ja obstawiam, jak teraz mogę obstawiać, 410 koni, 680 N. Dobrze. Kto przebije mój zakład? To będzie bliżej. Kto będzie bliżej? Ten wygra naklejkę. Tak jest. Naklejcie jakąś laskę z chińskiej bajki na 46. Nie ma opcji. No dobra, już te takie najważniejsze komentarze się wyczerpały, więc dzięki za oglądanie. Pytajcie dalej, będziemy odpowiadać. Pytajcie dalej, a my się zabieramy za dalsze elementy układanki. Dokładnie tak. Pozdrow. Elo!